Witam Państwa ponownie. Mam nadzieję, że jesteście Państwo gotowi do kolejnego kroku, czyli wyszukiwania członków i zapraszania tych użytkowników do tego, aby dołączyli do Państwa ULA. Zanim do tego dojdzie, chciałabym Państwu też przypomnieć albo właściwie poprosić, żebyście Państwo poprzez wejście właśnie w ikonkę ULE też odnaleźli warsztat, nie warsztat, tylko UL, w którym jestem administratorem, czyli warsztaty PASE. Okay, to jest ten UL. Zapraszam, czasami znajdują się tam jakieś informacje na ścianie i myślę, że warto byłoby chociażby dla ćwiczenia odnaleźć ten UL i wysłać zaproszenie, prośbę o dołączenie do ULA. Ok, ale tak jak Państwu obiecałam, chciałabym teraz pokazać, w jaki sposób poszukiwać użytkowników i zapraszać ich do naszego ULA. Więc klikamy tutaj po wejściu do ULA, w którym jesteśmy administratorem, wchodzimy tutaj w ikonkę członkowie i znowu macie Państwo 4 ikonki, opowiem na szybko, co one oznaczają. Więc tutaj członkowie, są tutaj wyświetlone wszystkie profile osób, które są członkami ULA warsztaty PAWSE. Z kolei prośba o uczestnictwo, to są, tutaj pojawią się zaproszenia, które dostałam od konkretnych osób, które zapraszają mnie do udziału w swoim ULU. Możecie Państwo zobaczyć, że mogę zaakceptować tą prośbę albo ją odrzucić. Z kolei zaproszenia oczekujące to te, które ja wysłałam, a które jeszcze oczekują na potwierdzenie albo na odrzucenie. I poprzez wejście w ostatnią, 4. zakładkę możecie Państwo wyszukiwać członków do swojego ULA. Możecie zrobić to Państwo poprzez przyjrzenie się swojej sieci kontaktów. To nie jest tak, że automatycznie Państwa kontakty stają się członkami ULA, bo tak nie musi być. Więc tutaj znajdują się osoby, które są w moich kontaktach i nie każda z tych osób jest w ULU warsztaty PAWSE, więc tutaj mogę odnaleźć takie osoby. Akurat większość to jednak są członkowie, tutaj Państwo mają taką adnotację, że to jest członek. Tutaj wysłałam prośbę, jeszcze ta osoba nie odpowiedziała mi na tą prośbę, więc pozwolę sobie cofnąć to zaproszenie i pokażę Państwu właśnie cofnięte. OK, cofnięte zostało to zaproszenie i mogę pokazać Państwu, w jaki sposób teraz to zaproszenie do osoby, która jest w moich kontaktach, wysłać. Więc mam tutaj taki profil, który nie jest jeszcze członkiem warsztatu PAWSE i klikam poprzez tutaj najechanie kursorem na tą strzałkę, pojawia się tutaj podświetlenie, wyślij zaproszenie i ja sobie w nią klikam i platforma zawsze pyta mnie, czy na pewno chcę wysłać zaproszenie do udziału w tym ULU dla tej osoby. Ja potwierdzam, że tak, chciałabym, żeby to zostało wysłane. Więc jest to jeden sposób poszukiwania członków, czyli w ramach swojej sieci kontaktów. Możecie Państwo też zrobić to poprzez kliknięcie w opcję szukaj i tutaj wpisujemy podobnie tak jak wcześniej przy poszukiwaniu osób do kontaktów, wpisujemy imię i nazwisko, jeśli wiemy, jakie ono jest i tutaj wyszukujemy, na przykład mogłabym zaprosić tą panią do swojego ULA, tak? Tutaj mamy znowu aktywny ten przycisk wyślij zaproszenie, a tutaj z kolei nie, jest już informacja, że ta osoba jest członkiem tego ULA. Okay? Więc tymi sposobami możemy wyszukiwać członków, czyli kontakty, czyli to jest nasza własna sieć kontaktów, szukaj, czyli szukamy spośród użytkowników, wszystkich użytkowników, z kolei członkowie ULA, to tutaj mogą być zaproszeni inni członkowie z innych grup, których jestem administratorem. Jak Państwo widzicie, nic mi się tutaj więcej nie pojawiło. OK. Zapraszam do tego, żebyście Państwo zaprosili mnie też do swoich grup i przećwiczyli właśnie to zapraszanie. A ja Państwu pokażę następny element publikacji na ścianie. OK,
Dużą zaletą platformy IMI jest możliwość publikacji różnego rodzaju zadań, najpierw tworzenia tych zadań, a potem publikacji tych zadań na stronie. Chciałabym Państwu pokazać takie przykładowe zadania i zacznijmy od zadania o budowie komórki bakteryjnej. Zobaczcie Państwo. Wyświetliło mi się tutaj właśnie zadanie, to jest zadanie typu drag and drop, gdzie mamy po lewej stronie różne nazwy, które dopasujemy do konkretnego elementu budowy komórki bakteryjnej. Przykładowo ja na chybił trafił, przyporządkuję. Kiedy zadanie ukończę, klikam sobie na sprawdź. Macie Państwo informację zwrotną, co mi się udało, a co mi się nie udało. Więc to takie przykładowe jedno zadanko. Następne mamy tutaj na przykład, jakie bakterie możemy znaleźć w układzie pokarmowym. Zobaczcie Państwo, to jest gra typu Memory Game, gdzie klikamy tutaj w kolejne karty i są nam odsłaniane bakterie, które znajdują się w układzie pokarmowym. A ja staram się zapamiętać, w którym miejscu takie bakterie się ujawniły i kiedy uda mi się właśnie przyporządkować parę, to ona znika. Proszę bardzo. O, ok. Nie udało się. Proszę bardzo. Zadanie zostało ukończone. Ok. Kolejne zadanie, które chciałam Państwu pokazać, to też zadanie typu drag the words, gdzie po prawej stronie mamy różne nazwy czynności życiowych, następnie po lewej stronie mamy opis. I to, na czym polega to zadanie, to przeciągnięcie słów w odpowiednie miejsca. Ok. Następne, to tak jak Państwo widzicie, poprzednie zadania polegały na sprawdzeniu jakiejś wiedzy, ale to wcale tak nie musi być. Można tworzyć różnego rodzaju zasoby, które są sposobem na przekazanie wiedzy. Na przykład przygotowałam tutaj takie interaktywne zadanie, gdzie pokazuję Państwu, jakie bakterie wokół nas żyją. Więc wchodzimy do naszych domów i możemy się przekonać, gdzie najczęściej bytują te bakterie w największej ilości czy największej różnorodności. Mamy tutaj informację po rozwinięciu, że no, drzwi i klamki całkiem sporo tych bakterii przyciąga. Podobnie włączniki, guziki w windzie, wózki sklepowe czy banknoty. Możemy przejść teraz do kuchni. Tutaj też ciekawa informacja, że bardzo dużo drobnoustrojów zawiera nasza gąbka czy sam zlew. Okay? Czyli gąbka kuchenna i deska do krojenia. Tutaj się pojawia informacja, że nawet może ją zamieszkiwać do 2000 gatunków drobnoustrojów. Dalej przechodzimy do łazienki. Tutaj dowiadujemy się, że nasza słuchawka prysznicowa jest takim rozpylaczem bakterii. I dalej możemy przejść właśnie do salonu i do innych kolejnych pomieszczeń. Więc tutaj była taka próba wizualizacji tego, gdzie w naszym domu mieszkają bakterie i że no, żyją one między nami, czy z nami właściwie. Kolejne zadanie to zadanie typu wykreślanka, find the words. Mamy po prawej stronie różne słowa, które chciałabym, żeby uczniowie odnaleźli w tej dużej wykreślance. Mogą później sprawdzić swoje wyniki. Na przykład tutaj coś mi się udało znaleźć. Ok, zaznaczyłam. Dobra. Następne zadanie, żeby Państwu pokazać, że to nie muszą być wcale takie pojedyncze, krótkie zadanka, ale w ramach IMI można tworzyć właściwie całe kursy, czy nawet takie duże e-booko kursy, tak bym mogła to nazwać. Tutaj mamy temat, z czego składa się szczepionka. Możecie Państwo najechać na konkretne miejsce i zobaczyć, co tutaj jest za substancja i przeczytać jej opis. Tutaj mamy jakieś wprowadzenie do tematu informacje, ale jak klikniemy sobie za chwileczkę, no to jest tutaj konkretne zadanie do wykonania dotyczące konserwantów w preparatach szczepionkowych. Dalej przechodzimy, jest tutaj infografika, która dotyczy formaldehydu i
poniżej jest sformułowane pytanie, na które trzeba odpowiedzieć prawda i fałsz. Dalej jest do obejrzenia film z YouTube'a i też uczniowie są poproszeni o to, żeby odpowiedzieć na pytanie. Dalej przygotowałam infografikę, która dotyczy szczepień i autyzmu. I na samym końcu jest prośba o to, żeby uczeń przygotował swoją wypowiedź pisemną. Kiedy Państwo klikną na sam koniec, możecie Państwo zobaczyć takie podsumowanie, jaki procent tego kursu został ukończony, jakie były interakcje, jaki jest wynik tego kursu i tak dalej. Więc myślę, że to jest całkiem ciekawa forma przygotowania materiałów, lekcji. Możecie Państwo tutaj bardzo dużo różnych form pytań, zadań przygotować. OK. Czy to zadanie już było tego typu? Tak, była wykreślanka. OK. To tyle, jeśli chodzi o różne zadania, które mogę tutaj zaprezentować. Chciałam Państwu uwidocznić, jak one wyglądają. I teraz w jaki sposób je tutaj umieszczamy? Poprzez kliknięcie w EMI Content. Kiedy Państwo wybiorą EMI Content, pojawi się okienko i tutaj są różne tytuły zadań, które ja już stworzyłam. I po wyborze danego zadania klikam OK i po prostu publikuję to zadanie, ono się pojawia na ścianie. Przejdziemy teraz do takiej części, w której tu Państwo będą próbowali stworzyć swoje własne zadania i przygotowywać właśnie materiał dla swoich uczniów. Zapraszam serdecznie.